wybieramy się na podróż do Kairu. Zwiedzać Kair, zobaczyć piramidy, także chcemy Wam troszkę pokazać. Już chyba nasz autobus jedzie. Wsiadamy i lecimy. Także do zobaczenia w Kairze. Witam Cię na kanale Nasze Podróże. W dzisiejszym vlogu udajemy się z Hurgady do stolicy Egiptu, Kairu. Naszą podróż rozpoczynamy o pierwszej w nocy. Poruszamy się w konwoju kilkudziesięciu autobusów, gdzie ze względów bezpieczeństwa idzie z nami uzbrojony w broń maszynową ochroniarz z policji turystycznej. Taki standard wycieczek do Kairu po zamachach terrorystycznych jest tutaj normą. Szacuje się, że w Kairze zamieszkuje ponad 22 miliony ludzi. W jednym mieście żyje prawie połowa całej ludności Polski. Miasto Kair to fascynująca historia, duch tajemnicy, architektura kontrastów, którą mogliśmy zobaczyć przemieszczając się ulicami stolicy, jak i podczas rejsu po Nilu, który był pierwszym punktem naszej podróży. Zapraszamy Cię do oglądania tego odcinka. Prosimy o subskrypcję oraz łapkę w górę, aby nasze filmy mogły dotrzeć do większego grona. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania w komentarzach. Pozdrawiamy i zaczynamy rejs po Nilu. Tutaj możemy iść już na rejs Nilem. Witamy z Kairu. Pod tym mostem, już raz, po prawej stronie, pod tym mostem, jak można jedna rodzina żyje, mieszka, pracuje w jednej wódce. Wszystko co oni mają w tym świecie, tylko jedna mała wydeczka, żyją, mieszkają, pracują. Tak jak wspomniałem wcześniej, Kair to miasto kontrastów. Jak mogliście dopiero usłyszeć, nasz przewodnik opowiadał o rodzinach, które zamieszkują przez całe życie w małych łodziach na brzegu Nilu. Luksusowe hotele, bogatsze dzielnice kontrastują z biedą i niesprawiedliwością. Sam rejs po Nilu należy do dość przyjemnej części naszej wycieczki. Nie zabrakło lekcji historii, opowieści, jak i czasu na pamiątkowe zdjęcia. Ja zaś mogłem skupić się na filmowaniu tych pięknych obrazków. Nowo wybudowane luksusowe budynki, 5-gwiazdkowe hotele kontrastują ze starym stylem budowlanym Kairu. W jednym miejscu mamy ogromne wieżowce, gdzie obok widzimy stare, zniszczone budowle, co zrobiło na nas ogromne wrażenie. To niejako symbioza ludzi ubogich z przepychem i bogactwem. To ukazuje nam, jak zmienia się świat. Jednak tutaj tradycja, historia ma swoje głębokie korzenie i w żaden sposób nie da się zepchnąć na dalszy plan. Mówiliśmy, że zawsze budynki z XVIII wieku, na przykład jak tutaj te stare budowle, na przykład jak tutaj widać te ładne stare wille, bardzo ładnie, przepięknie wyglądają. Więc zawsze bloki w XVIII, XIX, XX wieku bardzo ładnie wyglądają, ale zawsze nowoczesne bloki zostały zbudowane w ostatnich 60-70 lat, do wcale nieładnie wyglądają. Spadek ekonomii i dlatego stolica od razu zmieniła się na tym. Właśnie przyjechaliśmy do muzeum w Kairze. Będziemy zwiedzać sobie. Byliśmy na rejsie po Nilu i teraz zamierzamy sobie właśnie tutaj pozwiedzać. Jesteśmy w środku, strasznie tutaj duchota. Nie ma klimatyzacji, a jesteśmy. Bilety zakupione, kontrola. Będziemy za chwilkę oglądać różne rodzaju dzieła sztuki. Dzieci trochę są podmęczone podróżą ogólnie, ale jakoś to będzie. Po spokojnym, relaksującym rejsie po Nilu, kolejnym punktem naszej podróży było muzeum w Kairze. Samo muzeum to ogromna ilość eksponatów, ale panująca temperatura w środku zniechęca do zwiedzania.
Ciężko było skupić się na zwiedzaniu, a jedyną myślą było wyjście na zewnątrz i zaczerpnięcie świeżego powietrza. Tak leży? To sprawiedliwe? Patrz, cena. Ale gorąc tutaj to aż ciężko naprawdę wytrzymać. My już po zwiedzaniu jesteśmy, ale nie polecamy chyba, nie? Nic ciekawego nie ma w tym muzeum. Człowiek skupiony tylko na tym, że Dokładnie. jest mu gorąco, Duszno. duszno, słabo, niż na tym, co pełno ludzi w nim siedzi. Jeżeli ktoś się fascynuje, pasjonuje tym, to można coś tam porobić, tak? Wolnice, okej, kto jeszcze może być? A, tu jeszcze może być. Kto budował wielką piramidę Cheopsa? Pracownicy to nie jest taka odpowiedź. Mieli pracę, tak? Ale chodzi mi o to, Egipcjanie, nie Egipcjanie. Wolna wola czy niewolnice? Pytanie, co ja mam dla Państwa, dlaczego większość tych budynków, tych domów są niedokończone? Dlaczego są niedokończone te budynki tutaj? Ja wiem, że czasami rezydenci w hotelach albo piloci w orgacie mówią, to zależy od systemu podatków. Ale to nie zależy od tego. A dlaczego nie zależy od systemu podatków? Bo tutaj w naszym kraju według systemu podatków Egipcjanie płacą podatki tylko za dokończone mieszkanie. Jeszcze raz, to nieważne dla rządu egipskiego, czy budynek w komplecie, czy nie, tylko ważne, czy mieszkanie w budynku w komplecie, czy nie. Nawet tutaj według systemu podatków Egipcjanie płacą podatki tylko za drugie mieszkanie. Więc, jeśli mam tylko jedno mieszkanie, moje własne, ja nie będę płacił podatków, ale jeśli będę miał więcej niż jedno, za pierwsze mieszkanie nie będę płacił. Za drugie czy czwarte będę płacił. Chodzi mi w końcu, że wcale to nie zależy od systemu podatków tutaj w tym kraju, ale wszystko zależy od tradycji. Każdy egipski ojciec marzy cały czas o budowanie budynku dla jego synów. On marzy, że tam w drugim piętrze on będzie mieszkał razem z jego żoną. Kiedy jego najstarszy syn jest gotowy do ślubu, on będzie budował dla niego kolejne piętro. Miejscowi z Kairu, oni nie kładają kasy do banku, w końcu oni będą mieli bardzo mało z banku. Najlepsza inwestycja, kupią sobie tutaj te surowe mieszkanie. Nie w celu, żeby przenieść do tego nowego mieszkania, tylko w celu, żeby sprzedać to mieszkanie później. W końcu dotarliśmy do Gizy. 3 wielkie piramidy. Jeden z cudów świata. Jedno z marzeń, które udało mi się spełnić podczas 3. pobytu w Egipcie. Jedna wielka satysfakcja. Pomimo, że z nieba lał się na nas żar, daliśmy radę, ale o tym za chwilę. Kompleks 3 piramid w Gizie to hołd złożony władcom starożytnego Egiptu, ojcu Cheopsowi oraz jego synowi Chefrenowi i wnukowi Mykerynosowi. Dalej polecimy. I przed nami wielka piramida Cheopsa. W końcu spełniło się nasze marzenie. Zobaczyliśmy. Będzie warto, zobaczymy. Nie, ale wrażenie dobre robi z daleka, zobacz. Zaraz podejdziemy. Piramida Cheopsa jest jednym z 7 cudów starożytnego świata, który przetrwał do dziś. Została zbudowana prawie 4600 lat temu. W budowie piramidy zaangażowanych było od 60 do 100 tysięcy robotników, a nie niewolników, jak powszechnie uważano. Cześć. Przed nami mała atrakcja. Będziemy przemieszczać się na wielbłądach do punktu widokowego, z którego rozciąga się panorama na 3 piramidy. W międzyczasie trochę ciekawostek na temat jednej z piramid. Na pierwszy rzut oka piramidy mają 4 boki, jednak piramida Cheopsa ma ich 8. Najlepiej to dostrzec z góry.
Od końca lutego do połowy października piramida nie rzuca w południe żadnego cienia. Jak grzecznie sobie siedzą. Początkowo piramidy były pokryte błyszczącym, polerowanym białym wapieniem ze złotym wierzchołkiem zwanym piramidionem. Były całkowicie gładkie. Z czasem zostały one ograbione. Wapień pozyskany z piramid służył do budowy m.in. nowych dzielnic Kairu. Obwód piramidy Cheopsa podzielony przez podwójną wysokość daje liczbę pi. Południk biegnący przez piramidę jest najdłuższym biegnącym przez ląd. Dzieli on morza i kontynenty na dwie równe części. Piramida posiada 8 ścian, a nie jak sądzi większość 4. Każda ściana boczna Wielkiej Piramidy nie jest płaskim trójkątem, ale ma wklęśnięcie. Podczas równonocy wiosennej i jesiennej, tuż po wschodzie słońca, oświetlana jest połowa ściany bocznej. Odległość do bieguna południowego jest równa odległości do środka Ziemi i odległości od bieguna do środka Ziemi. Kąty piramidy dzielą deltę Nilu na dwie równe części. Stosunek długości i objętości piramid odpowiada stosunkowi promienia do powierzchni koła. Południk przechodzący przez środek piramidy tworzy z równoleżnikiem przechodzącym przez piramidę Mykerynosa i z linią prostą łączącą te dwa punkty trójkąt pitagorejski. Średnica naszej planety wyrażona w metrach, podzielona przez dobę wyrażoną w sekundach, daje wysokość piramidy, czyli 147 metrów 64 cm. Piramida Cheopsa składa się z 2,5 miliona bloków kamiennych. Łączna waga 6 milionów ton albo 6 miliardów kilogramów. Waga jednego bloku wynosiła od 3 do 80 ton. Fundament pod piramidę o powierzchni 10 pól piłki nożnej na pustyni wykazuje cudowną odporność na wciskanie się budowli w glebę. Przez ostatnie 5000 lat piramida wgniotła się o 1 cm. Dla porównania Biały Dom w Waszyngtonie wgniótł się 12 cm w ciągu ostatnich 200 lat. Układ piramid przedstawia układ gwiazd w pasie Oriona, podobnie jak piramidy w Meksyku, czy chociażby piramidy odnalezione w Chinach. W piramidzie Cheopsa nie znaleziono nigdy żadnego ciała, nie można więc mówić z całą pewnością, iż jest grobowcem. Hej! Shakira. Tyle została. Się ogląda na wielbłądy. Chodź. Nie, ona się bała już w drugą stronę. Jak tam? Dobrze. Znaczy w sensie no upał jest, ale by się poczuła bardziej po pustynię. Pajączek jakiś pustyni. Słucham. Nie słyszę? No. Chodź do Sfinksa, idziemy teraz. Podjedziemy bliżej albo tam na tę górę.
Tutaj nasz ja jestem. Idziemy tutaj dookoła. Kiedy mówimy Egipt, to Babirus, trzeba trzymać i dotknąć wszystkie wile i ślejmy tutaj dookoła. Trzeba dotknąć i ślejmy tutaj dookoła. Kiedy mówimy Egipt, to Babirus, a Babirus to jest Egipt. Jedna biała, a druga jest zielona, więc najpierw staramy się obrać tą zieloną część. Starożytni Egipcjanie, oni zwrócili uwagę na to, że ta zielona część jest twarda. I dlatego używali przy budowaniu statków, bo używali jako linie, jako sznurki, albo do zrobienia sandałów, albo przede wszystkim jako jedzenie dla zwierząt. Ale najważniejsza sprawa dla nas jest ta biała część. Będziemy wchodzić na plasterki. Te plasterki są bardzo miękkie, bo tam jest woda. I dlatego najpierw staramy się wyciągać wodę tak delikatnie wodkiem, żeby te plasterki będą równo ze sobą. Jeszcze tak wałkiem. Teraz już my mamy tutaj te maski trochę, są mocniejsze. Jeśli my chcemy białe babirus zostawimy tutaj do wody przez 7 dni, a jeśli ciemne albo ciemniejsze zostawimy tutaj do wody przez 14 dni. W poziomie, a drugie pionie, te plasterki będą przekielić bez żadnych chemicznych rzeczy. I tak dalej, jeśli między dwoma materiałami, a zostawimy po prostu jeden tydzień po prostu będziemy mieli tutaj ten suchy babirus. Ok, zrozumiano? Prosta metoda. Prosta. Można zrobić w domu. Fosforyzujące tutaj te obrazki. Jeśli tutaj proszę zwrócić uwagę, że obrazki z białym tyłem, ja na przykład tutaj na samym końcu ten ładny obrazek, tutaj jest drzewo wieczności, tak? Widać z białym tyłem. Kiedy gasimy światło, od razu będzie widać coś innego. Tutaj jest to bogini Bastet. Ale z czarnym tyłem to nie zmienia swojego wzoru, ale tak ładnie wyglądają. Ja na przykład tutaj jest, są znaki zodiaku, najstarszy kalendarz Egiptu. Kiedy gasimy światło, to nie zmienia swojego wzoru, ale tak ładnie wygląda. Również tutaj jest drzewo wieczności z czarnym tyłem. Kiedy gasimy światło, to nie zmienia swojego wzoru, ale tak ładnie... Trzeba gasić światło przez chwilę. Ale tak ładnie wygląda. Mamy 450 km, ale który będziemy na miejscu tam w domu jeszcze nie wiadomo. W połowie drogi będziemy mieli postój, przystanek przerwa, tylko na jakieś 15-20 minut, żeby prostować trochę nogi, jeśli ktoś o bastach chce do toalet. Koniec dnia, koniec programu, koniec zwiedzań, już wracamy z powrotem do domu. Mam nadzieję, że Państwo spędzali w kolorowach jeszcze słodkich snów. Wielki chaos, jak widać tutaj, bałagan, chaos. Ostatnia rzecz, jak mówiliśmy, że jeszcze stoimy po drodze, parę razy oni zabierają te autokary turystyczne, żeby wrócić razem tam do domu, do Hurghady, tak jest? Więc moja rada dla Państwa, tak samo jak dzisiaj rano, trzeba długo przespać, a nie zwrócić uwagi, gdzie stoimy albo jak długo stoimy, żeby zrobić fajnie i łagodnie dla Was w czasie jazdy z powrotem do domu, tam do Hurghady. Tylko w każdym postoju, jeśli ktoś od Państwa chce wychodzić z autokaru, żeby palić fajeczkę albo prostować nogi, to bez problemu, tylko obok autokaru, a nie daleko z autokaru. Przed nami powrót do Hurghady. Ta przygoda pozostanie w naszej pamięci. Jeden dzień to niewiele jak na Kair, ale było warto. Sami wybraliśmy taki tryb zwiedzania z uwagi na ograniczony czas pobytu w Egipcie, jak i dzieci. Już wyobrażam sobie, jak ciekawym przeżyciem byłaby podróż i zamieszkanie w Kairze przez kilka dni, a następnie podróż do Aleksandrii.
Na razie zostanie to w sferze marzeń, ale kto wie, może dzięki Wam nasze marzenia zaczną się spełniać. Wystarczy zasubskrybować nasz kanał, co będzie ogromnym wsparciem dla naszych podróży. Dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy.